rozwiany włos, płyniemy sobie z Mirkiem właśnie po starym porcie w Dżakarcie. Tam za mną widać pan odpala silniczek, przynajmniej próbuje, zrobi nam przejażdżkę, korbkę ma, teraz tą korbką patrzcie, o za szybko proszę pana, trzeba za 3 obroty zrobić, o ten co, 8, 9, 10, musi odpowiednią prędkość nabrać, koło zamachowe i się nie udało, pan jest po prostu przestraszony. Pan jest przestraszony, bo tu 2 białasy siedzą. No, zobaczymy, czy się pan... Po szczęście ja tak odpalałem silniki, taką miałem kulewę do wożenia wapna, ziarna, to miałem taki silniczek diesla. I też tak odpalany na korbę. A coś nie tak, może pomogę panu. Pan zabierze się tutaj za robotę, może ja mu pokręcę. O, coś tu będzie lane. Pan włączył sanie. Pan spojrzał, gdzie my jesteśmy, żebyśmy nie przyłożyli w jakieś takie fajne spodenki, nie? Bo mógł odpalić ten silnik już wcześniej, zanim żeśmy tutaj prawie bym wziął pamiętacie? Coś nie chcę coś wziąć, chyba nasza podróż dzisiejsza spełźnie na niczym. Jeszcze mamy wiosła, możemy wiosłować. Na dobrej łódce zawsze muszą być wiosła, pamiętaj. No niestety, ale tak jak dzisiaj to zaczęło się od... A patrzcie, tutaj jeszcze widzisz, Mirek, tam ludzie mieszkają, co ci mówiłem, że tutaj normalnie na tym molo to mieszkają tam ludzie, nie? No i pan chce nas przewieźć, ale ma tutaj problemy z silnikiem. Zalał pewno już silniki. Na wajchę odpalane, także teraz prawdopodobnie musi nas troszkę odepchnąć od tych łódek, żebyśmy się nie wpieprzyli, nie uderzyli w łódki. Musimy się sprężać, bo deszcze mają się znowu pojawić za jakiś czas. No i tak. No, ale przygody muszą być, no nie? Muszą sobie ludzie jakoś radzić, nie każdy może sobie. Widzicie, jaka ładna drewniana konstrukcja, ten taki typowy stateczek, taki jak widziałem kiedyś na filmach, to właśnie typowa taka budowa tych statków tutaj w Indonezji, no nie tylko w Indonezji, bo taka łupinka, nie? Taka łupinka zbudowana, odpowiednia szerokość, odpowiednia pływalność.
i to towary są włożone. Jest? O, prawie było. Ucieszyłem się za wcześnie. Jest trochę podlany, zalany silnik, ale ten pan się lepiej przecież na tym silniku zna niż ja. Także tam można sobie elegancko zobaczyć, jak tam ludzie sobie mieszkają. Kolejna próba 10. Chyba mu pomogę. Pan niech sobie ten silnik tam, niech pan się bawi z silnikiem, a my sobie z silnikiem sobie popłyniemy sami. Będziemy to zwiedzali, ja was oprowadzę, ja was tu oprowadzę. Wbijajcie do mnie na kanał. Będę was oprowadzał, tutaj jest brak. O, długo nie popłynąłem. Jest? Będzie? Będzie po mnie wrócił. Kręci. Dobra. Ja tu popłynąłem. Trochę będzie tutaj oczywiście głośno od tego silniczka. Wreszcie odpalił. Ja sobie trochę, jak widzieliście, łódką popływałem. Przypomniały mi się stare dzieje. Tutaj oni mieszkają na tych łodziach, śpią. Wszystko, całe ich życie zamyka się tutaj na jednej łodzi. Całe życie jest na jednej łodzi. Tak jak tam widzicie, remontują, wożą towary. Z ojca na syna bardzo często jest tak, że nikt nie zakłada nowej firmy, tylko po prostu firmy są z ojca na syna przekazywane. Chyba że łódka się rozpadnie, to wtedy biznes się kończy. Tutaj macie widać, że jest łódka już podlana, zatonie, ale to nie przeszkadza, żeby sobie na niej mieć. Chyba że jest, zaraz zobaczymy, czym jest załadowana, bo jest załadowana betonami. Nie jest załadowana, no ale bardzo nisko jest, nie wiadomo co ona tam maczy po prostu, bo zobaczcie, porównajcie sobie, nie? Chłopaki tam się cieszą, kiwają do YouTube'a, a białasy sobie, o, jedzonko właśnie wyleciało, tak samo odchody, wszystko idzie do wody. A po drugiej stronie możecie sobie obadać tutaj takie wieżowce. O, właśnie. To wygląda, no to nie, myślałem, że to wygląda, że to jest tamarynowiec, ale podobnie wygląda. No, także zapraszam na wycieczkę. Tutaj nie wiadomo, czy łódka zatonęła, tonie, czy po prostu jest tak załadowana jakimiś sprzętami. Widać, o, zęza działa, pompują wodę, czyli łódki przeciekają, ale to jest raczej normalnie. Zobaczcie, popłynęlibyście tak przytopioną łódką, a punkt topienia jest nieprzekroczony. Tutaj te czarne kółko, co tutaj możecie zauważyć, to jest punkt poziomu, do którego załadowane są łodzie. Poniżej tego poziomu łódź jest już niestabilna i mogą się pojawić problemy. Po lewej stronie, panie, proszę, wycieczki, to są łodzie takie bardziej już poławiaczy, dajmy na to tam krewetek czy rybek. No i oczywiście niektóre z nich też służą jako domy mieszkalne, w których po prostu mieszkają. Tutaj na jakąś maszynę. Ten gościu ma ładne silniczki tam były. A my wypływamy już na szersze wody i trochę będzie bujało. O, tutaj widzicie wycieczkowe. To są też takie, mogą was przewieźć z punktu A do punktu B. Na przykład mogą opłynąć was po całym porcie. Tam w tych szałaskach, w tych szlamsach ludzie mieszkają. Zazwyczaj ci, którzy mają te łodzie. Także wypływamy już na falujące morze. Ahoj przygodą! Tutaj zobaczcie tam, jakie falki się zaczynają. Będzie trochę rzucało,
A my jesteśmy na głodnego tak czy inaczej, to nie będzie czym nawet zmiotać. Łodzią płynie się 45 stopni pod kątem do fali. Nie płynie się łodzią bezpośrednio pod falę, tylko łódź powinna być ustawiona 45 stopni pod falę. A gościu płynie krytycznie pod falę. O, tutaj mamy taką latarnię morską zawiadowczą. No, jedną zieloną. Tam na redzie czekają stateczki, co by sobie tutaj płynąć. Ale dajemy. Morze niespokojne, ale to jest pora monsunów, także wiadomo, że morze będzie niespokojne. Stary żeglarz i płynie bokiem do fali, zobaczcie. No, gościu definitywnie chce nas tu utopić. Kurde. My i tak jesteśmy za falochronem, bo tam gdzie te fale się pienią, to jest falochron. Tam gdzie się pienią te fale, to jest falochron. Żeby nie to by nas tutaj już ładnie wymajtało. A mnie wysadzili na tym falochronie, tam. No. I się bałem, że mi uciekną. Tam w oddali majaczy taki wielki port przeładunkowy. Nie wiem, czy będziecie widzieli, bo widoczność powietrza jest bardzo, bardzo słaba. No i tutaj ten port jest okolony właśnie takimi kamieniami, takie falochrony. Jakby tego nie było, to tutaj to nabrzeże by było bardzo, bardzo narażone na jakieś monsunowe fale. A tak to jest w miarę spokojnie. To jest jeszcze spokojne, może tam trochę buja, ale nic takiego wielkiego się nie dzieje. Dałbym radę dopłynąć tutaj do tych falochronów albo do brzegu. Te parę metrów to nic by się nie podziało. No i teraz będziemy płyniemy do przeładunkowego portu, takiego mniejszego. Tutaj sobie płyniemy, tutaj widzicie tam taką starą budowlę, marina, to jest ta stara marina, tylko chcieliśmy, żeby nas tutaj wysadził, ale tutaj nas nie wysadzi, bo nie może. Nie ma punktu, nie ma miejsca, żeby nas wysadzić. Tutaj ładnie by się mieszkało, tylko powiem wam, że zasolenie w powietrzu. Hello! Sobie pływamy. Zasolenie w powietrzu jest tak duże, że po prostu to czyszczenie klimatyzacji, czy w ogóle życie byłoby bardzo utrudnione, mieszkając nad samym morzem. Słona woda niszczy wszystko, komputery, samochody. Także to ładnie wygląda, ale mieszkać tutaj bym nie chciał. Może z tydzień zazdroszczyłbym tylko po prostu tej bryzy czystszego powietrza, jak jest w całej Dżakarcie. Zobaczcie, zresztą możecie popatrzeć, jak ten pierwszy wieżowiec jest już zniszczony. Nie widać, żeby to były stare. Chłopaki tutaj już mają przesyłki zapakowane, plandeki i będą płynąć. To są takie większe już transportowce, ale jeszcze nie na tyle wielkie, żeby tak jak z tamtego portu, ale z tamtego portu niestety nie dopłyniemy. Ale bym sobie popływał takim jakimś tym, bym sobie pożeglował takim. Jeszcze szybki rzut oka na tą łódeczkę wypełnioną po brzegi. A co tu? O, a tutaj taksówka. Taksówka jak w Bristolu. Bristolskie taksówki wszędzie są. Muzyczka na fulla i pędzi. A tutaj jest ten budynek. Zobaczcie, jak on jest zniszczony przez naturę. Wygląda, jakby się spalił, nie? Ale niestety wilgotność, klimat, wilgotność powietrza robi tak, że z najlepszego, najładniejszego po paru latach zrobi się po prostu zniszczeje, nie?
Tutaj jeszcze taki rzut oka na te łódeczki. Tam takie stoły plastikowe zapakowane i pewno jadą na jakieś knajpki na wyspie, gdzie bóle są przywożeni. No tutaj już tu szpachla odpadła. Widać, że to jest zrobione z desek. Po wczorajszym live'ie trochę mnie gardło boli, bo to trochę człowiek gada. Mirek teraz kręci profesjonalne zdjęcia. Profesjonalne zdjęcia Mirek teraz kręci zdjęcia, robi zdjęcia profesjonalne. To jest nasz boss. No, sobie steruje łódką. Prywatny silniczek. Mamy go na YouTube'a. No i te murale, przepraszam. Napisy na murach w całej Dżakarcie. Gdzie oni tutaj popadli, żeby robić takie bzdurne rzeczy, ale o tym nagram wam osobny odcinek, bo to jest też coś, co warto by było poruszyć. Oczywiście jak macie jakieś pytania, to mówcie, piszcie. My dopływamy tam na drugą stronę po prostu. Będziemy teraz przechodzili na drugą stronę. Tak mi się wydaje, że nas gościu wyrzuci tam. A tam było jakieś muzeum, z tego co pamiętam, ale trochę się pogubiłem. Obadamy. Jak będziemy, to będziemy. Gościu chyba mnie nie zrozumiał, bo ja chciałem tam, a my nawracamy. Ale te muzeum chyba jest gdzieś tam z tamtej strony. No nie, już nie pamiętam. To trochę dawno było. Ze 3 lata temu tutaj ostatnio raz pływałem. 4. A co tam na tej łódce jest? Taka dziwna łódka. A, to widzę, sieci są rybackie. A, to taka rybacka łódka. Łupinka rybacka. Dobra, wracamy do portu. Do zajezdni wracamy. Tak to wszystko wygląda. Widzicie, jeszcze takie stare. No to też jest jedno z miejsc w Dżakarcie, które chcą odwiedzić turyści, po prostu spojrzeć na te stare takie te masztowe statki. A my teraz będziemy płynęli. Wiosło. Gościu nie wymierzył, bo tam musimy wpłynąć. Teraz odbijemy się od tego. Ach, ten dźwięk tego silniczka. Silniczek diesla. Uwielbiam silniki diesla. Ten dźwięk. Dobra. A dosłownie odpychamy się od wody i widzimy się za chwilę. Za chwilę już na lądzie. Czy wycieczka była warta? To zaraz wam wszystko wytłumaczę. Takie małe to wydaje, ale jak tak się patrzy od dziobu tutaj aż tam do tego, no to ładnych parę metrów te łodzie mają. Tu już czekają, załadowane, płyną na wyspy. A my dopłynęliśmy do swojego portu. No i te śmieci. Zobaczcie, jak ten deszcz pada, zaczyna padać deszcz. Wpadliśmy na taką lukę pogodową, także udało nam się chociaż trochę coś zobaczyć. Mieć takie rzeczy, to nawet wartowało i więcej, że tak powiem. No, ludzie zachwyceni, chodzą do restauracji i zachwycają się restauracjami w Indonezji, w Dżakarcie, zamiast przyjechać sobie zobaczyć, jak tak naprawdę wygląda życie w takim porcie, nie? Albo jadą sobie na wyspę, siedzą na krzesłach. Skąd te krzesła przyjechały? Właśnie z tego portu. Tutaj tak dywagujemy sobie